Witaj, przyjacielu. Czy czujesz czasem lęk tak silny, że trudno oddychać? Żyjemy w czasach światowych zawirowań i chaosu. Lęk towarzyszy każdemu z nas, ale strach nie musi cię kontrolować. Zostań ze mną do końca. W tym filmie pokażę ci, jak znaleźć spokój w świecie pełnym niepewności. Skoro tu jesteś, to prawdopodobnie masz dość stresu, lęku i przytłaczających obrazów, które każdego dnia serwują media. Dlatego przygotowałem dla ciebie kojące ujęcia natury, tak, abyś mógł w spokoju i uważności przyjąć tę ważną lekcję. Strach to jedna z najsilniejszych emocji, jakie możemy odczuwać. Dzięki niemu ludzkość przetrwała tysiące lat. To on ostrzegał naszych przodków przed ogniem, burzą, drapieżnikami. Ale dziś zagrożenia są inne. Już nie musimy uciekać przed tygrysem. Teraz zmagamy się z rachunkami, presją pracy. Nasz umysł wciąż reaguje tak samo, jakby każde zmartwienie było realnym zagrożeniem. Dlatego lęk potrafi być tak paraliżujący. Czasem uderza nagle w środku nocy, gdy serce bije jako szalałe. Innym razem trwa tygodniami, jako cichy, uporczywy niepokój, który nie daje spać, odejmuje radość i podcina skrzydła. Pojawia się, gdy przewijamy wiadomości w telefonie, kiedy słuchamy rozmów pełnych obaw, albo wtedy, gdy świat staje się głośniejszy niż nasze własne myśli. I wtedy zaczyna się wydawać, że cały świat żyje w lęku i my razem z nim. Każdy zna to uczucie. Najpierw jako dziecko bałeś się ciemności albo samotności w pokoju. Z czasem strach przybrał nowe formy. Utrata pracy, choroba bliskiej osoby, kredyt, przyszłość dzieci. Niezależnie od oblicza działa on podobnie. Odbiera spokój. Zamienia radość w czujność, a teraźniejszość w niekończące się pytanie, a co jeśli... Ale wyobraź sobie, że twoje życie mogłoby wyglądać inaczej. Że każdego dnia budzisz się z poczuciem pewności siebie, spokoju i jasności. Obejrzyj ten film do końca, a pokażę ci konkretne kroki, dzięki którym nauczysz się patrzeć na swój lęk z dystansu i zmieniać perspektywę, by zobaczyć, że nie jest tak wielki, jak się wydaje. Odkryjesz, jak wracać do teraźniejszości, gdy umysł ucieka w czarne scenariusze. Znajdziesz więcej energii i spokoju dzięki ruchowi i zdrowym nawykom. Zobaczysz, jak wielką ulgę daje rozmowa i wsparcie innych. Zrozumiesz, że nie wszystko musisz kontrolować. I dowiesz się, jak krok po kroku oswajać swoje lęki. A zanim przejdziemy dalej, mam do ciebie prośbę. Jeśli to, co słyszysz, z tobą rezonuje, kliknij "Lubię to". Napisz w komentarzu jedną krótką afirmację, która dodaje ci siły. Na przykład: mój spokój jest silniejszy niż mój lęk. Udostępnij ten materiał osobie, która dziś potrzebuje spokoju. A jeśli chcesz częściej wracać do treści, które pomagają żyć odważnie w niepewnych czasach, zasubskrybuj ten kanał. Pamiętaj, jedna myśl, jedno zdanie, jedna decyzja potrafi zmienić kierunek całego życia. A teraz przejdźmy do praktyki. Zobaczmy, jak krok po kroku odzyskiwać kontrolę nad strachem, nie w teorii, ale w codziennych sytuacjach. Krok pierwszy. Spójrz na swój lęk z innej perspektywy. Kiedy tkwimy w swoim strachu, wydaje się on jedyną prawdą. Wszystko inne znika, a problem rośnie do rozmiarów katastrofy. Dlatego pierwszym krokiem jest zmiana perspektywy. Spojrzenie na swoje życie z innego, szerszego punktu widzenia. Zadaj sobie pytanie, czy to, co teraz przeżywam, naprawdę jest tak wielkim ciężarem? Czy wyobrażasz sobie, że gorzej już nie mogłoby być? Tak, wiem, to brutalne, ale bardzo uświadamia nam, że być może te problemy, które właśnie tak silnie przeżywamy, nie są aż tak bolesne, jak nam się wydaje. Pomyśl o ludziach, którzy każdego dnia stają wobec sytuacji granicznych. Lękasz się, że zawiedziesz w pracy, a ktoś inny właśnie dowiaduje się, że jego firma została zamknięta i nie ma z czego utrzymać rodziny.
Drżysz przed każdą wizytą u lekarza, a ktoś inny codziennie walczy o kolejny oddech w szpitalnym łóżku. Martwisz się, że twoje życie nie idzie zgodnie z planem, a ktoś inny zaczyna od zera z jednym plecakiem, zostawiając za sobą całe dotychczasowe życie. Te przykłady są bardzo drastyczne, ale mają ci pokazać, że najprawdopodobniej twoja sytuacja nie jest aż tak tragiczna, aby nieustannie nękać się tymi myślami. Nie chodzi o to, by umniejszać swoim emocjom. Twój lęk jest prawdziwy i ważny, ale spojrzenie oczami tych, którzy przeszli przez skrajnie trudne doświadczenia, pozwala nabrać dystansu do swoich problemów. To tak, jakby twoje zmartwienie, które wypełnia cały kadr, nagle zostało pokazane na tle większego obrazu. I nagle widzisz, że twój problem nie jest aż tak ogromny, jak rysował ci się przed uświadomieniem sobie innych, dużo gorszych sytuacji wielu ludzi. Twoje lęki nagle stają się mniej straszne. Twój problem kurczy się i być może staje się jedynie codzienną, zwyczajną troską. Mam dla ciebie ważną lekcję. Zadaj sobie to niesłychanie ważne pytanie. Jak ktoś, kto przechodzi właśnie przez naprawdę skrajne doświadczenia, spojrzałby na mój lęk? Szybko uświadomisz sobie, że postrzeganie twojej sytuacji przez taką osobę byłoby odebrane zupełnie inaczej. Dla tej osoby twój problem byłby być może nawet błahy. Często usłyszałbyś: zamień się ze mną, ale gwarantuję ci, że nie chciałbyś przystać na tą propozycję. Czy widzisz już, jak bardzo z minuty na minutę zmienia się twoja sytuacja? Czy widzisz, jak twój problem blednie w otoczeniu innych poważniejszych i być może prawdziwych dramatów? Nie zamienisz się. Powiem ci więcej, poczujesz, jak oswajasz się z twoim problemem, który być może stanie się już tylko niewygodną myślą. To ćwiczenie pokazuje, że twój lęk nie jest końcem świata, nawet jeśli w tej chwili tak się wydaje. Mam do ciebie jeszcze jedno istotne pytanie. Czy pamiętasz, o co martwiłeś się pół roku temu, rok temu, a może zaledwie miesiąc temu? Powiem ci, to prawdopodobnie nie pamiętasz. Nie pamiętasz lęków, które wtedy wydawały ci się tak ogromne, problemów, które były tak poważne, strachu, który paraliżował twoje myśli i ciało. Czy patrząc z tej nowej perspektywy, dostrzegasz, że musisz inaczej spojrzeć na dzisiejsze problemy? Zastanów się nad tym spokojnie. Przyznaj, że tak właśnie było wtedy i tak jest dzisiaj. Tamte lęki minęły. Szybko zapomnisz również o dzisiejszych. Czy warto więc tak dręczyć głowę i ciało? Teraz powiem ci coś, z czego prawdopodobnie sobie nie zdajesz sprawy, a co zmieni całkowicie twoje podejście do strachu o jutro. Czy wiesz, że 99% rzeczy, których się obawiałeś, nigdy się nie wydarzyło? To były scenariusze, które stworzył twój umysł. To nie była prawda. Rzeczy, sytuacje, które sobie wyobrażałeś, nigdy nie miały miejsca i nigdy się nie wydarzyły. Nękałeś, katowałeś swój umysł sprawami, które nie przerodziły się w rzeczywiste problemy. To najlepszy dowód na to, że nie warto pisać w głowie czarnych scenariuszy. Nie warto zamartwiać się tym, co nam się wydaje, że się wydarzy. Nie warto pielęgnować wielu myśli, które przychodzą ci do głowy. 99% z nich nigdy się nie wydarzy. Podsumujmy ten ważny punkt. Zatrzymaj się i spójrz na swój problem z dystansu. Patrz na niego z boku, oczami kogoś, kto boryka się z większymi problemami niż twoje. Albo oczami samego siebie ze świadomością, że większość strachu to tylko wytwory twojej głowy i nigdy się nie zrealizują. Ale sama zmiana perspektywy to dopiero początek. Dlatego kolejny krok to nauczyć się wracać tu, do chwili obecnej. Bo tylko w teraźniejszości lęk traci swoją moc. Krok drugi. Zatrzymaj się w teraźniejszości. Strach ma jedno ulubione miejsce zamieszkania. To przyszłość. To właśnie tam buduje swoje scenariusze. A co jeśli stracę pracę? A co jeśli zachoruję? A co jeśli coś stanie się moim bliskim?
A co jeśli wybuchnie międzynarodowy konflikt? Umysł snuje czarne wizje, a ciało reaguje tak, jakby to już się działo naprawdę. Ale prawda jest taka. W 90% przypadków strach dotyczy czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło. On karmi się może i jeśli. Tymczasem twoja prawdziwa moc nie leży w przyszłości. Ona jest dostępna tylko tutaj, w teraźniejszości. Eckhart Tolle nazwał to mocą chwili obecnej. Kiedy zatrzymujesz się tu i teraz, lęk traci swój pokarm. Bo strach żyje projekcją, a teraźniejszość jest faktem. Spróbuj krótkiego doświadczenia i usiądź wygodnie. Weź głęboki oddech i poczuj, jak powietrze wypełnia płuca. Rozejrzyj się wokół. Zauważ kolor ściany, fakturę krzesła, dźwięki w tle. Teraz zapytaj siebie, czy w tej sekundzie jestem bezpieczny? Odpowiedź prawie zawsze brzmi tak. Zauważ, że to poczucie bezpieczeństwa istnieje naprawdę, tu i teraz, niezależnie od tego, co myśli twój umysł. To proste ćwiczenie pokazuje prawdę. Lęk istnieje w twoich myślach, a nie w rzeczywistości. Psychologowie podkreślają, że umysł nie odróżnia wyobrażonego zagrożenia od realnego. Jeśli tworzysz w głowie czarne scenariusze, twoje ciało reaguje stresem, jakby to działo się naprawdę. Dlatego tak ważne jest, aby trenować uważność, powrót do chwili obecnej. Możesz to robić na wiele sposobów. Świadomy oddech, policz 5 spokojnych wdechów i wydechów, skupiając się tylko na tym. Uważność na zmysły. Dotknij dłonią przedmiotu i poczuj jego fakturę, wsłuchaj się w dźwięki wokół ciebie. Przerwanie spirali myśli. Gdy zauważysz, że toniesz, powiedz sobie: stop, to jeszcze się nie wydarzyło, teraz jestem tu. Te techniki działają jak kotwice. Przytrzymują cię w teraźniejszości, nawet jeśli fale strachu uderzają coraz mocniej. Pomyśl o marynarzu na wzburzonym morzu. Jeśli rzuci kotwicę, jego statek mimo fal trzyma się w miejscu. Tak samo działa uważność. Fale lęku mogą się pojawiać, ale ty masz punkt oparcia, teraźniejszość. Zatrzymanie się w chwili obecnej nie oznacza ignorowania problemów. To oznacza, że reagujesz na życie takim, jakie jest teraz. Nie na film, który wyświetla twój umysł, bo prawdziwa siła nie rodzi się z paniki o jutro. Rodzi się z uważności na dziś. Bycie tu i teraz daje ci spokój, ale żeby go utrzymać, potrzebujesz jeszcze jednego sprzymierzeńca, swojego ciała. Bo to ono jest fundamentem twojej odporności na strach. Krok 3. Prowadź ruch i zdrowe nawyki. Twój umysł i ciało to nierozerwalna całość. Kiedy jedno jest w napięciu, drugie cierpi. Gdy odczuwasz lęk, ciało zachowuje się tak, jakby naprawdę coś ci groziło. Serce bije szybciej. Mięśnie się spinają. Oddech staje się krótki i płytki. Jeśli taki stan trwa długo, organizm żyje w nieustannej gotowości. To wyczerpuje energię i pogłębia niepokój. Dlatego tak ważne jest, by zadbać o ciało, bo to ono może stać się twoim sprzymierzeńcem w walce ze strachem. I właśnie tutaj kluczowy staje się ruch. Nie musisz zaczynać od maratonu. Wystarczy zwykły spacer. Ale nie byle gdzie. Wybierz park, las albo ścieżkę nad wodą. Natura ma ogromny wpływ na nasz układ nerwowy. Badania pokazują, że już 20 minut w zieleni obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu. Spróbuj też czegoś wyjątkowego, dendroterapii, czyli kontaktu z drzewami. Oprzyj się plecami o pień. Połóż dłonie na korze. Wsłuchaj się w szum liści. Może brzmieć nietypowo, ale wielu ludzi doświadcza wtedy głębokiego uspokojenia. To dlatego, że kontakt z naturą reguluje rytm serca i wprowadza mózg w stan relaksu. A jeśli wolisz więcej intensywności, idź na siłownię. Ćwiczenia z ciężarami to nie tylko wzmacnianie mięśni. Każde powtórzenie jest symbolem pokonywania oporu, tak jak w życiu. Kiedy wychodzisz zmęczony po treningu,
Czujesz, że lęk stracił moc, bo całe napięcie zostało wyrzucone w ruch. Ruch nie musi być karą ani obowiązkiem. Może być twoją codzienną dawką wolności. Znajdź formę, która sprawia ci radość. Spacer, joga, bieganie, rower, trening siłowy. Najważniejsze, żeby robić to regularnie. Ale ciało potrzebuje nie tylko ruchu. Potrzebuje też zdrowych nawyków. Pomyśl, ile razy sięgałeś po kolejną kawę albo słodką przekąskę, żeby dodać sobie energii. A potem serce waliło szybciej, ręce się trzęsły, a lęk rósł. Kofeina i cukier potrafią działać jak benzyna dolana do ognia, podsycają napięcie. Dlatego wybieraj świadomie więcej wody, świeże warzywa i owoce, zdrowe tłuszcze, oliwa, ryby, orzechy. Twój mózg tego potrzebuje, żeby działać spokojnie i klarownie. I jeszcze jedno, sen. Bez snu wszystko się sypie. Niewyspany umysł reaguje nadmiernie na stres, a najmniejszy problem potrafi urosnąć do rangi katastrofy. Traktuj sen jak fundament, bo bez niego żaden ruch ani dieta nie przyniosą pełnego efektu. Możesz traktować swoje ciało jak przeciwnika albo jak sojusznika. Jeśli je zaniedbasz, będzie wzmacniać lęk. Jeśli zadbasz, podaruje ci energię i odporność psychiczną. Nie zaczynaj od wielkich rewolucji. Wybierz jedną rzecz, którą zrobisz już dziś. Spacer po lesie, trening na siłowni, szklanka wody zamiast kawy. Małe kroki mają wielką moc, a twoje ciało, gdy mu pomożesz, odwdzięczy się spokojem i siłą. Ale nawet najsilniejsze ciało potrzebuje jeszcze czegoś, obecności drugiego człowieka. Bo lęk maleje wtedy, gdy przestajemy być w nim sami. Krok 4. Porozmawiaj z kimś. Lęk ma to do siebie, że lubi ciszę. Rozrasta się w naszej głowie, gdy nikt o nim nie wie. Im dłużej go tłumisz, tym większy i groźniejszy się wydaje. Ale dzieje się coś niezwykłego w chwili, gdy zaczynasz o nim mówić. Strach, który w środku urósł do rozmiarów muru, zaczyna pękać, kiedy wypowiadasz go na głos. Może boisz się, że inni cię nie zrozumieją. Może nie chcesz ich obciążać swoimi problemami. To naturalne. Ale pamiętaj, każdy człowiek, którego mijasz na ulicy, nosi w sobie jakieś obawy. Nie jesteś w tym sam. Rozmowa nie musi być skomplikowana. Czasem wystarczy jedno zdanie do przyjaciela. Dziś mam trudny dzień, czuję lęk. Już wtedy dzieje się coś ważnego. W twojej głowie robi się więcej przestrzeni, a ciężar przestaje być tylko twój. Jeśli masz partnera, kogoś z rodziny albo bliską osobę, spróbuj podzielić się tym, co czujesz. Nie musisz wszystkiego tłumaczyć. Czasem wystarczy prosta prośba: potrzebuję, żebyś mnie wysłuchał. Sama obecność drugiego człowieka działa kojąco. To dlatego dzieci uspokajają się, gdy rodzic weźmie je za rękę. Dorośli wcale nie różnią się aż tak bardzo. My też potrzebujemy bliskości i wsparcia. A jeśli czujesz, że twój lęk jest zbyt silny, by dzielić go tylko z bliskimi, sięgnij po profesjonalną pomoc. Terapeuta, psycholog, grupa wsparcia to nie znak słabości, ale odwagi. To dowód, że bierzesz odpowiedzialność za siebie i swoje życie. Nie zapominaj też o sile wspólnoty. Rozmowy w grupie, gdzie inni otwarcie dzielą się swoimi doświadczeniami, potrafią być niezwykle uzdrawiające. Nagle okazuje się, że nie jesteś wyjątkiem, że inni też to przeżyli i wyszli z tego silniejsi. Spróbuj prostego ćwiczenia, wyślij do kogoś krótką wiadomość. Zapytaj, jak się czuje. Czasem taka rozmowa otwiera drzwi także dla ciebie. Pomagając innym, sam doświadczasz ulgi. Pamiętaj, lęk rośnie w ciszy, ale maleje w dialogu. Nie bój się mówić. Nie bój się prosić o wsparcie. Bo odwaga to nie tylko radzenie sobie samemu. Odwaga to też umiejętność wyciągnięcia ręki i powiedzenie: potrzebuję, żebyś był obok. Kiedy nauczysz się rozmawiać o swoich obawach, pojawia się jeszcze jedno odkrycie.
że nie wszystko zależy od ciebie i że to też jest w porządku. Krok 5. Zaakceptuj, że nie wszystko zależy od ciebie. Jednym z największych źródeł lęku jest pragnienie kontroli. Chcemy mieć wpływ na wszystko, na decyzje innych, na przyszłość, na wydarzenia w kraju i na świecie. Ale to iluzja. Im mocniej próbujesz kontrolować rzeczy poza swoim zasięgiem, tym większe rodzi to napięcie i poczucie bezradności. Dlatego prawdziwy spokój zaczyna się w chwili, gdy uświadamiasz sobie, że nie wszystko zależy od ciebie i pozwalasz temu być. Stephen Covey mówił o 2 kręgach, kręgu zmartwień i kręgu wpływu. W tym pierwszym są globalne napięcia, niepewne wydarzenia, decyzje władz, sprawy, na które nie masz żadnej mocy. Ale jest też drugi krąg, twoje słowa, twoje myśli, twoje wybory. I to właśnie tam warto kierować swoją energię. Bo strach rośnie tym, czym go karmisz. Tak jak ciało potrzebuje zdrowego jedzenia, tak twoja psychika potrzebuje zdrowych myśli, obrazów i informacji. Problem w tym, że wielu ludzi dzień w dzień karmi swój umysł lękiem. Zaczynają poranek od wiadomości o trudnych wydarzeniach, światowych napięciach, przewijają nagłówki w mediach społecznościowych, słuchają rozmów pełnych narzekań. Jeszcze nie wypili kawy, a już są zanurzeni w strachu. Nic dziwnego, że potem cały dzień towarzyszy im napięcie. Dlatego stań się strażnikiem własnych myśli. Zadaj sobie pytanie, czy to, co właśnie czytam, oglądam albo słucham, daje mi siłę, czy ją odbiera? Jeśli odpowiedź brzmi odbieram, odetnij to źródło. Wyłącz wiadomości. Wyłącz telefon. Odetnij nadmiar bodźców, które nie służą twojemu spokojowi. W zamian karm swój umysł tym, co buduje. Czytaj książki, które rozwijają. Słuchaj podcastów, które niosą nadzieję. Rozmawiaj z ludźmi, którzy szukają rozwiązań, zamiast tylko narzekać. A jeśli potrzebujesz inspiracji, sięgnij po kilka odcinków z naszego kanału The Zen Room. To przestrzeń, która przypomina, że w każdym z nas jest siła, by żyć odważniej i spokojniej. Zrób eksperyment. Przez tydzień ogranicz wiadomości i social media do minimum. Zamiast tego codziennie sięgnij po inspirującą książkę. Posłuchaj nagrania, które wzmacnia twoją nadzieję, albo spotkaj się z kimś, kto emanuje pozytywną energią. Zobaczysz, jak szybko zmieni się twoje nastawienie i ile w tobie przybędzie spokoju. Twój umysł działa jak ogród. To, co w nim zasiejesz, z czasem urośnie. Jeśli codziennie wrzucasz tam ziarna strachu, zbierzesz niepokój. Ale jeśli zaczniesz siać ziarna odwagi i spokoju, prędzej czy później to one staną się twoją codziennością. Zaakceptuj, że nie musisz kontrolować całego świata. To zbyt wielki ciężar. Zadbaj o to, co naprawdę leży w twoim kręgu wpływu, o swoje myśli, swoje decyzje i swoją energię. Bo tam właśnie zaczyna się wolność. Akceptacja daje spokój. Ale żeby odzyskać pełną wolność, trzeba zrobić jeszcze jeden odważny krok. Stanąć twarzą w twarz ze swoimi lękami. Krok 6. Zmierz się ze swoimi lękami. Unikanie lęku daje tylko złudne poczucie bezpieczeństwa. Na chwilę odetchniesz, bo udało ci się ominąć to, co budzi strach. Ale z czasem lęk rośnie. Twój mózg uczy się, to jest zagrożenie, trzeba uciekać. I tak koło się zamyka. Strach staje się coraz silniejszy, a ty coraz bardziej sparaliżowany. Dlatego prawdziwa wolność pojawia się wtedy, gdy stajesz twarzą w twarz ze swoimi obawami. Nie naraz, nie z rozpędu, ale małymi krokami. Wyobraź sobie, że boisz się wystąpień publicznych. Sama myśl o mówieniu do ludzi sprawia, że serce bije jak szalone. Naturalnym odruchem jest unikanie, wymówki, odrzucanie zaproszeń, chowanie się w cieniu. Ale im częściej uciekasz, tym bardziej ten strach rośnie. Dlatego zacznij od małego kroku. Jedno zdanie w małym gronie znajomych. Potem krótkie pytanie na spotkaniu.
Z czasem krótka prezentacja przed kilkoma osobami. Każdy taki krok zmniejsza lęk i buduje w tobie pewność, że potrafisz. Podobnie jest z większymi obawami, jak strach przed niepewną sytuacją na świecie. Wielu ludzi śledzi wiadomości tak, jakby od tego zależało ich bezpieczeństwo. Ale to tylko karmi lęk. Zamiast uciekać od tematu albo obsesyjnie go śledzić, znajdź zdrową równowagę. Na przykład, sprawdzaj wiadomości tylko raz dziennie z jednego źródła. Resztę czasu poświęcaj na to, co naprawdę należy do twojego kręgu wpływu. Rodzinę, relacje, własne decyzje. To prosty krok, ale uczy twoje ciało i umysł, że nawet w świecie pełnym chaosu możesz mieć w sobie centrum spokoju. Jest też inna metoda – wyobrażenie najgorszego scenariusza. Zapytaj siebie, co najgorszego może się wydarzyć. Może boisz się kompromitacji na prezentacji. Może paraliżuje cię myśl o błędzie, który ośmieszy cię przed innymi. Zatrzymaj się przy tej myśli. Poczuj lęk w ciele. Oddychaj powoli. I zobacz, jak emocje, które wydawały się nie do zniesienia, zaczynają słabnąć. Wtedy odkrywasz, że to nie wydarzenie ma nad tobą władzę, tylko twój umysł. Paradoks polega na tym, że lęk rośnie, gdy od niego uciekasz, a maleje, gdy mu się świadomie przyglądasz. To, co nieznane, przeraża najbardziej, ale to, co oswojone, staje się zwyczajne, a przez to mniej groźne. Każdy mały krok to sygnał dla twojego mózgu. Nie jestem ofiarą strachu, mogę działać mimo niego. Pamiętaj, odwaga to nie brak lęku. Odwaga to decyzja, że idziesz naprzód pomimo niego. Za każdym razem, gdy stajesz twarzą w twarz ze swoim strachem, odzyskujesz kawałek wolności. A krok po kroku budujesz życie, w którym to ty decydujesz o kierunku, a nie twój lęk. Przeszliśmy razem przez 6 kroków. Przekonałeś się, że kiedy patrzysz na swoje problemy oczami kogoś, kto przeszedł większe próby, twój lęk traci swój dramatyczny wymiar. Odkryłeś moc chwili obecnej, tam gdzie strach nie ma dostępu. Zrozumiałeś, że ruch, sen i zdrowe nawyki mogą być twoją tarczą. Doświadczyłeś, jak wielką ulgę daje rozmowa i obecność innych ludzi. Zobaczyłeś, że nie wszystko musisz kontrolować, tylko to, co naprawdę zależy od ciebie, i to wystarczy. I wreszcie, dowiedziałeś się, że lęk maleje wtedy, gdy stajesz mu naprzeciw, krok po kroku odzyskując wolność. To są narzędzia, które możesz zastosować już dziś, w codziennych sytuacjach, w zwykłych chwilach, które składają się na twoje życie. Pamiętaj, lęk jest częścią ludzkiego doświadczenia, ale nie jest twoim panem. Nie ma mocy większej niż twoje decyzje, twoje myśli i twoje wybory. Każdy dzień daje ci szansę, by powiedzieć: wybieram spokój zamiast chaosu. Wybieram odwagę zamiast paraliżu. Wybieram życie zamiast ucieczki. Nie musisz zmieniać całego świata, wystarczy, że zaczniesz od siebie. Od jednej myśli, jednego działania, jednej decyzji. Jeśli te słowa z tobą rezonują, kliknij lubię to, zostaw swoją afirmację w komentarzu i zasubskrybuj ten kanał, żeby częściej wracać do treści, które przypominają ci o twojej sile. Udostępnij ten film komuś, kto dziś potrzebuje nadziei. Bo czasem jedno zdanie, jeden obraz, jedna rozmowa może naprawdę zmienić życie. Pamiętaj, lęk zawsze będzie pukał do twoich drzwi. Ale to ty decydujesz, czy go wpuścisz. I ten wybór możesz podjąć już teraz.